Cześć! Witamy w kolejnym odcinku Krok za krokiem studio. Dzień dobry. Dzisiaj zabieramy Was w to pięknie oświetlone miejsce. Jesteśmy w Jańskich Łaźniach, w sercu Karkonoszy, a to za nami to ścieżka Korunami Streny. Jesteśmy w Czechach u podnóża Czarnej Hory w paśmie Karkonoszy. To tutaj w 2017 roku otwarto ścieżkę w koronach drzew Stezka Koronami Stromu. Konstrukcja ma około 45 metrów wysokości, a cała trasa spacerowa liczy ponad 1,5 kilometra. Obiekt powstał jako projekt edukacyjno-turystyczny, którego celem jest pokazanie pełnego ekosystemu karkonoskiego lasu od systemów korzeniowych aż po najwyższe partie drzew. Dziś to jedna z najważniejszych atrakcji regionu i punkt widokowy oferujący panoramę całych Karkonoszy. Dwie osoby dorosłe plus jedno dziecko to mamy 250 koron. Atrakcja jest czynna do 20:30, ostatnie wejście o 19:30. A dlaczego jesteśmy tutaj, jak już jest ciemno i widoki pewnie nie będą oszałamiające? Właśnie dlatego, że w okresie zimowym są te wszystkie iluminacje i to naprawdę bajkowo wygląda, a dodatkowo wszystkie inne atrakcje są dostępne, czyli te punkty adrenalinowe, zjeżdżalnia. Podobno wszystko działa. No a poza tym, jak przyjeżdżacie do Jańskich Łaźni, to po to, aby jeździć na nartach, więc cały dzień śmigacie. I to jest jedna z przyczyn, gdzie można spędzić doskonale sobie wieczór. Przypomina Wam to Lumina Park, no i oczywiście skojarzenia są jednoznaczne, natomiast pamiętajmy, że nadal cały czas jest to właśnie ścieżka edukacyjna. Szkoda, że nie po polsku, no ale nie można mieć wszystkiego. Natomiast nadal te wszystkie tablice po prostu uczą naszych milusińskich, jak się w lesie zachować i dlaczego las jest ważny. Bo jest ważny, prawda? Wydaje się, że przed nami pierwszy punkt adrenalinowy. Widzicie? Widzicie? Czy wy rozumiecie, że ja mam lęk wysokości? Tada! Bardzo dzielna, bardzo dzielna. Co to jest? Wilk! Po prostu wilk. Gdyby to był zwykły pomost, pewnie nie robiłby wrażenia, ale zawieszony tak wysoko naprawdę robi robotę. Czyżby kolejna adrenalinowa przygoda? Dzieci idą, to może i ja dam radę. Słuchajcie. Idąc pomostem, Małgorzata z dumą udowadnia, jaka to jest odważna, choć przy każdym punkcie adrenalinowym jej nogi dygoczą, a ona z mistrzowskim uśmiechem robi dobrą minę do tej małej, wysoko zawieszonej gry. Kiedy wchodzimy pod majestatyczną wieżę, trafiamy do niezwykłej edukacyjnej przestrzeni, gdzie sztucznie wykopana jaskinia odsłania przed nami świat życia pod ziemią, rozległe systemy korzeni drzew, tablice pokazujące tajemnice gleby oraz znakomite ilustracje nietoperzy i innych mieszkańców lasu, które żyją tuż pod naszymi stopami, a których na co dzień nie dostrzegamy. Tabliczka z netoperem to jest doskonały moment, aby zmysłowić wszystkim, którzy jeszcze mają nadzieję, że w czeskim Batmanie Batman mówił jasem w netoperek. Niestety nie jest to prawda. Jeżeli odarłam Was teraz z marzeń, to bardzo mi przykro. W czeskim Batmanie Batman mówił jasem Batman. Słuchajcie, rozumiemy warunki pogodowe, ale ta rura, z której można zjechać z samego szczytu, no miała być taką główną atrakcją i zamierzaliśmy oczywiście nią zjechać. Na stronie internetowej nie ma takiej informacji, że
rura jest nieczynna, a z tego co widzimy, to raczej jest nieczynna. Także no, mogła być taka informacja na stronie, mogła być w punkcie kasowym, gdzie kupowaliśmy, a nie było. Także sprawdzajcie, jeżeli macie nadzieję na zjazd. Myśmy mieli. W miarę jak wspinamy się coraz wyżej drewnianym chodnikiem, rozpoczyna się prawdziwa edukacyjno-przyrodnicza przygoda. Co chwilę mijamy tablice z ciekawostkami o lokalnej faunie i florze, przedstawiające zwierzęta i ptaki tutejszego lasu oraz ich zwyczaje, a także specjalne instalacje poświęcone znanym sportowcom i ich osiągnięciom, które dodają trasie charakteru i inspirują do działania, jakby sam las opowiadał nam o tych, którzy pokonali własne ograniczenia. Co jakiś czas oczywiście są informacje, więc myślę sobie, że bardzo ciekawe dla dzieci i takie lornetki, takie punkty widokowe, no nie po ciemku, co jest jasne. Natomiast no, jest to jakiś taki sympatyczny, fajny, edukacyjny punkt tej wyprawy. W górnych partiach trasy pojawiają się też elementy, które testują naszą równowagę i odwagę. No umówmy się, głównie Małgorzaty. Między nogami kolorowa siatka, punkt adrenalinowy, w który chętnie wkraczają zarówno dzieci, jak i dorośli. No, co niektórzy. Uwaga, bo się zarwie. No to dobra, to niech pan wychodzi. Ja Jak pan wyjdzie, to się już nie zarwie. Zarwie się. Ja jestem bardzo gruby. I co sądzisz, kochanie? Ja dziękuję. Jak też chce się baw, ja idę stąd. Ja idę stąd. Wolę nie kusić losu i tak już jestem za stary. Ja do strachliwych nie należę, ale wysokość to nie jest coś, co lubię. Mam niejakie wrażenie, że chyba jesteśmy już na to za starzy. Powiedziałam to, nie wierzę. Powiedziałam to. Natomiast dzieci hopsają, a my lubimy mieć twardą ziemię pod nogami. Można wchodź wejść. No i zaczynamy ostateczne podejście na sam szczyt wieży, skąd mamy nadzieję rozpościerają się zapierające dech w piersiach widoki na Karkonosze i koronę lasu rozciągającą się pod naszymi stopami. Moja konkluzja ze szczytu. Liczyłam na to, że no ponieważ jest ciemno, więc oczywiście widoków nie będzie, że zrekompensują mi to światełka na przykład Lańskich Łaźni i tutaj rozczarowanie. Właściwie wszędzie dookoła widzimy ciemność, widzimy parę stoków, które są, gdzie pracują ratraki, a poza tym Lańskich Łaźni to właściwie malutki kawałeczek. Także nie wiem, czy to rekompensuje przyjście tutaj wieczorową porą. Tak naprawdę mam spostrzeżenie, że to jest po prostu pionowy Lumina Park. A ja to się nie będę rozwodził nad lampkami, bo dla mnie najważniejsze lampki to są tam z tyłu w tle. To znaczy, ratraki pracują, jest zimno, bo jest -1, -2. Mam nadzieję, że armatki śnieżne będą pracowały i jutrzejszy dzień będzie bardzo owocny narciarsko, bardzo podobnie jak dzisiaj. Szczęśliwie zeszliśmy z wieży i idziemy. Czyżbym czuła jakąś pyszną kawę albo jakieś pyszne ciacho? Zobaczymy, gdzie nas ta przygoda doprowadzi. Albo przynajmniej, gdzie ta ścieżka nas doprowadzi. Nie ma lekko. Dobra, coraz większa skala trudności. Okej. Okej. Rozumiem, że mam czuć, że zasłużyłam, tak? Na pyszną nagrodę, dobra?
No oczywiście najpierw sklep z pamiątkami, no bo nie można przejść bez pamiątek. Zobaczcie, pojawiły się już też napisy po polsku. Miód pitny karkonoski. Jest dobrze. Może, kochanie, Matej. Może Matej. A tutaj zobaczcie. No, oczywiście chcą zmonetyzować. To nie mam nic naprzeciwko, bo to jest oczywiście logiczne. Ale że jednak robią to fajnie i mądrze i nadal ma to wymiar edukacyjny, to ja jestem zachwycona. Na przykład tutaj mamy ptaszki i ich naturalne odgłosy. Bardzo proszę. A ten? Nadal dzieci mogą się czegoś nauczyć. Jest ciasteczko? Jest ciasteczko borówkowy, kolac. Także można, jest jabłecznik, jest strudel, jest kołacz. Można coś spróbować. No może i warto, ale jakoś tak stołówkowo i fast foodowo. A będąc w Czechach lubimy jednak klimacik, więc kawkę albo ciasteczko chyba skosztujemy gdzieś indziej. Jak widzicie, nie biorą jeńców. Bardzo proszę, tyle tutaj wież widokowych. Natomiast zastanawiające jest, zobaczcie jedno. W Czechach 6, tak? Słowacja 7, Austria, Niemcy, Francja. Polska nie ma. Przynajmniej oczywiście nie z tej firmy, rozumiem. Natomiast, no tak, taka biała plama. Jak Ci się, kochanie, podobała nasza atrakcja dzisiejsza? Powiem Wam tak, jako taki dodatkowe zakończenie dnia, jasne, fajnie. Specjalnie pewnie byśmy tutaj nie przyjechali, przynajmniej ja bym nie przyjechał specjalnie. Natomiast ładnie to wygląda rzeczywiście. Myślę, że możecie to sami też ocenić, że całkiem ta iluminacja robi wrażenie. Fajny pomysł, fajnie to jest wszystko przygotowane, zrobione i sprzedane. Natomiast, no... No właśnie, ja myślę, że to jest bardzo dobry komentarz. No właśnie, ja mimo wszystko chyba jednak przyszłabym za dnia. Straciłabym troszeczkę mocy tych światełek, ale generalnie zobaczyłabym widoki, no bo przyjeżdżamy w góry po widoki. Także, natomiast słuchajcie, no nie można 12 godzin na dobę jeździć na nartach, trzeba też poszukać sobie innych aktywności, innych przyjemności. Oto jest jedna z nich. Jeżeli macie ochotę, zapraszamy. A jeżeli nie macie ochoty, to i tak, co czwartek na naszym kanale nowy film. Do zobaczenia!